W zalewie informacji o zdrowym odżywianiu coraz trudniej jest odnaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie, co jeść, a czego unikać, aby zachować zdrowie. Istnieje szereg produktów, których wartość zdrowotna budzi wątpliwości i prowokuje gorące dyskusje wśród naukowców, dietetyków, a także samych konsumentów. W odniesieniu do tego dziś podzielę się z Państwem własną, ale opartą na pracach naukowych opinią dotyczącą zasadności spożywania wybranych produktów, w przypadku których możemy spotkać się z rozbieżnymi informacjami. Na pierwszym miejscu dzisiejszego zestawienia produktów wątpliwych zamieściłem popcorn, czyli jedną z najbardziej popularnych przekąsek. Z obserwacji wiem, że również i ten produkt ma różne opinie. Ogólnie popcornu nie zaliczyłbym do produktów wyjątkowo wartościowych. Nie zawiera on zbyt wielu cennych witamin i składników mineralnych. Jednocześnie nie uważam też, aby był on dla nas szkodliwy. Jednak pod warunkiem, że zdecydujemy się wybrać dobry jakościowo produkt. Należy bowiem wiedzieć, że popcorn dostępny na sklepowych półkach potrafi znacząco różnić się składem. Jeśli zdecydujemy się na tę przekąskę, to polecam wybierać popcorn bez dodatku tłuszczu i soli. Przyznam, że od czasu do czasu sam po niego sięgam, przy czym podczas jego przygotowywania dodaję do niego przyprawy typu papryka, kurkuma i czosnek lub zioła prowansalskie. Nie zalecam z kolei sięgania po popcorn, który zawiera w składzie cukier, karmel, utwardzone oleje roślinne czy olej palmowy, jak również wspomnianą sól, którą warto dostarczać z innych, bardziej zdrowych źródeł. Podsumowując, mogę powiedzieć, że spośród najpopularniejszych przekąsek popcorn jest jednym z najlepszych wyborów, jeśli oczywiście sięgniemy po produkt z odpowiednim składem. Tu jako ciekawostkę też powiem, że w 2019 roku została opublikowana praca, która pokazała, że popcorn zawiera polifenole, czyli składniki o korzystnych właściwościach przeciwutleniających. Autorzy doświadczenia, na które się powołuje, nawet wskazali, że dobry jakościowo popcorn może być wartościowym źródłem przeciwutleniaczy w naszej diecie. Ponadto popcorn zawiera też trochę błonnika, stąd zdecydowanie nie jest to produkt, którego musimy się wystrzegać. Tu jednak przypominam, że popcorn to produkt na bazie ziaren kukurydzy, stąd osoby z alergią na kukurydzę nie powinny po niego sięgać. Drugą grupą produktów, które chciałbym dziś omówić, są roślinne zamienniki mięsa skierowane głównie do wegetarian i wegan, choć nieraz sięgają po nie również inne osoby. Słowem wstępu tylko powiem, że diety roślinne, jeśli są odpowiednio zbilansowane, to można uznać je za zdrowy model odżywiania. Wydawać by się mogło zatem, że roślinne zamienniki mięsa, tak jak roślinne burgery, boczek, parówki, kabanosy czy kotlety, będą dobrym rozwiązaniem. W rzeczywistości nie do końca tak jest. A to dlatego, że część z tych produktów zawiera w składzie głównie wodę lub mają one dodatek substancji zagęszczających i stabilizujących. Jeśli natrafią Państwo na taki produkt wegański, to w mojej ocenie dobrze jest z niego zrezygnować. Zachowując jednak rzetelność materiału, muszę powiedzieć, że w sklepach znajdziemy też szereg wegańskich zamienników mięsa z dobrym składem. Mam tu na myśli to, że produkty te są pozbawione dodatków do żywności, a zawierają w składzie np. białko roślinne, błonnik z grochu, warzyw, bambusa lub babki płesznik, a do tego przyprawy, płatki drożdżowe, siemielniane czy pestki dyni. Produkty roślinne z takim składem możemy zaliczyć do produktów zdrowych. Osobom niezorientowanym pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę, że oczywiście roślinne zamienniki mięsa nie są równe zwykłym produktom mięsnym pod względem wartości odżywczych. Zwykle zawierają one mniej białka, które zarazem jest niższej jakości, jak również nie mają wielu ważnych witamin i pierwiastków, które naturalnie występują w mięsie, w tym witamin B12, żelaza czy cynku. Warto też pamiętać, że wiele roślinnych zamienników mięsa zawiera duże ilości białka pszennego, które jest niczym innym jak glutenem. O ile nie uważam, że gluten jest związkiem szkodliwym dla ogółu społeczeństwa, to wspominam o nim, bo część osób może nie tolerować jego wysokich ilości, a właśnie duże ilości glutenu nieraz znajdują się w omawianych produktach. W mojej opinii, jeśli ktoś z Państwa stosuje dietę wegańską lub wegetariańską, to jak najbardziej można sięgnąć po gotowe roślinne zamienniki mięsa. Niemniej warto spojrzeć do ich składu, aby wybrać dobry jakościowo produkt. Z kolei w przypadku pozostałych osób zwracam uwagę, że tego typu produkty nie dostarczają tych samych cennych składników, które znajdziemy w mięsie drobiowym lub chudym czerwonym. Kolejną kontrowersyjną grupą produktów są podroby. Mam tu na myśli głównie wątróbkę, na której chciałbym się skupić. Otóż jest ona postrzegana jako produkt tłusty i obfitujący w cholesterol.
Co do tłuszczu, to w rzeczywistości wątroba zawiera go bardzo małe ilości, bo około 3,5 grama w 100 gramach, czyli w jednej standardowej porcji. Bardziej pasowałoby tu określenie produkt wysokobiałkowy, ponieważ wspomniana porcja zawiera 20 gramów białka, czyli stosunkowo dużo. Jeśli zaś chodzi o cholesterol, to rzeczywiście jest on obecny w wątróbce. Nie są to jednak wyjątkowo wysokie ilości. Jedna porcja wątróbki zawiera podobne ilości tego składnika co jedno jajko. W przypadku osób, które z jakiegoś powodu powinny ograniczyć spożycie cholesterolu wraz z dietą, jedzenie wątróbki podlega pewnym ograniczeniom, co nie oznacza, że musi zostać ona całkowicie wykluczona z jadłospisu. Z kolei osoby zdrowe w mojej ocenie nie mają powodu do obaw, jeśli chodzi o cholesterol znajdujący się w wątróbce, ponieważ składnik ten spożywany nawet w nieco większych ilościach, ale od czasu do czasu nie stanowi żadnego zagrożenia, a wręcz jest korzystny dla zdrowia. Jednym z argumentów przeciwników spożywania wątroby jest to, że jest to organ, przez który przetaczają się różnego rodzaju toksyny, stąd wątróbka zawiera ich duże ilości. Prawdą jest bowiem, że wątroba to najważniejszy narząd detoksykujący, którego zadaniem jest neutralizowanie i usuwanie substancji szkodliwych dla organizmu. Mało kto jednak wie o tym, że wątroba nie magazynuje toksyn. Należy wiedzieć, że związki toksyczne, jeśli już, to kumulują się głównie w tkance tłuszczowej, bo większość z nich to składniki rozpuszczalne w tłuszczu. Dotarłem też do wyników badań, które pokazują, że wątróbka nie zawiera wysokich ilości np. metali ciężkich czy pestycydów. Jednocześnie warto wiedzieć, że wątróbka to rezerwuar witaminowo-mineralny. Zawiera ona bardzo duże ilości witaminy B2, B6, B12, niacyny, kwasu pantotenowego, folianów, żelaza, cynku, miedzi, selenu, a także choliny. Osobiście uważam, że warto od czasu do czasu włączać ją do jadłospisu. Optymalnie byłoby raz lub 2 razy w tygodniu. Przy czym najlepiej podawać ją w formie duszonej, a nie smażonej. Ja polecam przede wszystkim wątróbkę wołową i drobiową. Skoro już wspomniałem o cholesterolu, to od razu chciałbym przejść do kolejnego produktu, jakim są jajka, a konkretnie żółtko jaj. Otóż z uwagi właśnie na cholesterol wiele osób odradza regularne spożywanie żółtek. Jednak tak jak już wielokrotnie mówiłem, osoby zdrowe nie powinny obawiać się cholesterolu z diety. Wiele obszernych prac publikowanych w ostatnich latach potwierdza, że spożywanie jajek i cholesterolu nie wiąże się z wyższą zachorowalnością na choroby sercowo-naczyniowe. Uważam, że włączenie 5 czy 10 jajek tygodniowo do swojego jadłospisu można potraktować jako element zdrowej diety. Wynika to z tego, że żółtko jaj jest wysoce odżywcze. Zawiera wysokie ilości witamin z grupy B, w tym B2, B5 i B12, czyli składników, które dodają nam sił witalnych, zmniejszają uczucie zmęczenia, zapewniają prawidłową pracę układu nerwowego, zwiększają sprawność umysłową, poprawiają nastrój czy wzmacniają odporność. Poza tym żółtko to jedno z najlepszych źródeł pokarmowych choliny, czyli składnika, który chroni nas przed demencją i chorobą Alzheimera, obniża poziom homocysteiny i usprawnia pracę wątroby. A dodam tutaj, że nie jedząc jajek czy znacznie ograniczając ich spożycie, bardzo trudno jest dostarczyć z dietą zadowalającej ilości choliny. Dlatego też zachęcam, aby regularnie spożywać jajka, przy czym ja najbardziej polecam je w formie lekko ściętej jajecznicy lub jako gotowane na miękko. Przejdźmy teraz do następnego produktu, który wzbudza na pewno nie mniej kontrowersji niż produkty przeze mnie dotychczas omówione. Mam tu na myśli margarynę. Z tego co obserwuję w internecie, to nasze społeczeństwo jest podzielone na 2 grupy. Pierwsza grupa uważa, że margaryny są wysoce szkodliwe i że powinniśmy sięgać po masło, zaś druga uważa, że margaryna jest o wiele zdrowszym zamiennikiem masła. Masło zostawmy dziś w spokoju, a skupmy się na samej margarynie. Otóż przyjęło się uważać, że margaryna jest szkodliwa, bo zawiera tłuszcze trans, które są wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia, w tym dla układu krążenia. Tego typu opinia wynika z tego, że kilka czy kilkanaście lat wcześniej do produkcji margaryn miękkich wykorzystywano proces częściowego utwardzania olejów roślinnych, w przebiegu którego rzeczywiście dochodziło do powstawania tłuszczów trans. Trzeba jednak mieć świadomość, że obecnie stosuje się zupełnie inne metody produkcji, które sprawiają, że miękka margaryna w kubku przeznaczona do smarowania nie zawiera tłuszczów trans. Jednak tu zwracam uwagę, że nieco inna sytuacja może mieć miejsce w przypadku margaryn w kostce przeznaczonych do smażenia i pieczenia. Te wciąż mogą zawierać pewne ilości tłuszczów trans i nie zachęcam do ich spożywania.
Jeśli zaś chodzi o bardziej pozytywną stronę margaryn, to warto zwrócić uwagę, że mają one dobrze zbilansowany skład kwasów tłuszczowych, czyli są zachowane pewne proporcje pomiędzy nasyconymi, jednonienasyconymi i wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Do tego margaryny są wzbogacane w witaminy A i D, a niejednokrotnie również w witaminę E. Wobec tych informacji uważam, że miękkie margaryny, które są przeznaczone do smarowania pieczywa, są produktem korzystnym dla zdrowia. Co prawda nie chcę ich porównywać do masła, bo nie o to w dzisiejszym filmie chodzi, niemniej jeśli zastanawiają się Państwo, co sam osobiście preferuję, to jest to masło. W każdym razie, tak jak powiedziałem, miękkich margaryn nie ma co się obawiać, a warto wystrzegać się tych twardych w kostce. Kolejne na liście są napoje typu 0, czyli napoje bez dodatku cukru, które zawierają w składzie różnego rodzaju substancje intensywnie słodzące typu aspartam, acesulfam czy sukraloza. Są one reklamowane jako produkty będące doskonałą alternatywą dla zwykłych napojów słodzonych cukrem. To trochę wzbudza w nas wrażenie, jakby były to produkty neutralne dla naszego zdrowia, po które można sięgać niemal bez większych ograniczeń. Okazuje się jednak, że napoje typu 0 powinniśmy właśnie ograniczać. Badacze uważają, że wspomniane przeze mnie słodziki mogą wpływać negatywnie na nasz organizm, w tym mogą zaburzać gospodarkę hormonalną, rozregulowywać apetyt, a także niekorzystnie modyfikować skład bakterii zamieszkujących nasze jelita. Jeśli chodzi o konkretne działania, to przeprowadzone badania jednoznacznie potwierdziły, że regularne spożywanie napojów zawierających sztuczne intensywne substancje słodzące sprzyja rozwojowi nadwagi i otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, a także demencji. W jednym z najnowszych opracowań naukowych, bo z marca 2023 roku, jego autorzy napisali w podsumowaniu wprost, że omawiane napoje nie powinny być uważane za zdrowszą alternatywę dla zwykłych napojów słodzonych. Gdyby zapytali mnie Państwo, czy bezpieczniejsze dla naszego zdrowia są napoje słodzone cukrem, czy napoje typu 0 dosładzane wspomnianymi słodzikami, to szczerze odpowiedziałbym, że nie wiem. Trudno tak naprawdę wskazać, co jest gorsze i osobiście mogę tylko zachęcić, aby omijać oba rodzaje napojów. Jeśli chodzi o słodziki, to ogólna rada, jaką mógłbym tu zostawić, jest taka, żeby ograniczyć słodziki sztuczne, które już wymieniłem, i stawiać na naturalne substancje słodzące, tak jak stevia, erytrytol czy ksylitol, jeśli nie ma przeciwwskazań. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. W ostatnim czasie dość modne stało się spożywanie różnego rodzaju kiełków. Dla wielu osób jest to dość nowa kategoria produktów, a w związku z tym powstają pytania, czy są to produkty zdrowe, bezpieczne i godne naszej uwagi. Ogólnie mogę powiedzieć, że po kiełki warto sięgać. Są one przede wszystkim bardzo dobrym źródłem sulforafanu, czyli składnika, o którym mówi się, że ma jedne z najsilniejszych właściwości przeciwnowotworowych spośród wszystkich innych znanych nam jadalnych związków. Jednak chciałbym zaznaczyć, że poza sulforafanem kiełki nie dostarczają zbyt dużych ilości innych prozdrowotnych związków typu witaminy czy składniki mineralne. A to dlatego, że po prostu spożywa się je w stosunkowo małych ilościach. Mówiąc o kiełkach, muszę jednak zwrócić uwagę na to, że są to produkty nietrwałe mikrobiologicznie. Mam tu na myśli to, że dość szybko się psują i stanowią dobrą pożywkę dla rozwijających się drobnoustrojów chorobotwórczych. Z tego też względu bardzo ważne jest, aby sięgać po kiełki, które są przechowywane w warunkach chłodniczych. Również i w naszym domu powinniśmy umieścić je w lodówce. Poza tym, zanim je spożyjemy, to zachęcam, aby dokładnie je przejrzeć, czy nie mają one oznak pleśnienia. Dodatkowo dobrze jest je opłukać pod bieżącą wodą tuż przed zjedzeniem. Bazując zaś na przeprowadzonych badaniach naukowych, zachęcam do sięgania po te kiełki, które odznaczają się najwyższą aktywnością przeciwutleniającą. Są to przede wszystkim kiełki buraka, brokułu, rzodkiewki, soczewicy i lucerny. Na niniejszej liście kontrowersyjnych produktów postanowiłem zamieścić również szpinak. A to z uwagi na to, że na tle innych produktów zawiera on bardzo wysokie ilości szczawianów, czyli związków antyodżywczych, które potencjalnie zwiększają ryzyko powstawania kamieni nerkowych. Z tego też względu część osób omija to warzywo szerokim łukiem.
Jeśli jednak zagłębimy się w wyniki badań, to okazuje się, że w przypadku osób, które spożywają go często, bo co najmniej 2 razy w tygodniu, ryzyko pojawienia się kamicy nerkowej jest tylko nieznacznie większe w porównaniu do osób, które po szpinak praktycznie wcale nie sięgają. Przy czym jeśli jesteśmy zdrowi, to tym bardziej nic nam nie zagraża. Jeśli jednak ktoś z Państwa wciąż nie jest przekonany co do bezpieczeństwa spożywania szpinaku z uwagi na obecny w nim szczawiany, to podam teraz 2 rozwiązania, które tym bardziej sprawią, że nie będzie powodu do zmartwień. Pierwsze rozwiązanie polega na tym, aby szpinak spożyć w obecności produktu bogatego w wapń. Może to być np. serek wiejski, ser żółty, jogurt, kefir lub maślanka. A to dlatego, że wapń z tych produktów zwiąże się ze szczawianami i sprawi, że nie będą one przyswajalne przez nasz organizm. Taki efekt został oczywiście potwierdzony w badaniach naukowych. Drugi sposób to poddanie szpinaku gotowaniu. Zgodnie z literaturą fachową w ten sposób możemy pozbyć się nawet aż 87% zawartości szczawianów, czyli dzięki gotowaniu usuwamy niemal całą pulę szczawianów obecnych we wspomnianym warzywie. Tu muszę jednak zaznaczyć, że jednocześnie stracimy też część związków korzystnych dla zdrowia, niemniej w ogólnym rozrachunku wychodzimy wciąż na plus, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. Osobiście zachęcam do tego, aby włączyć szpinak na stałe do diety i regularnie po niego sięgać, np. raz w tygodniu. Tu dodam, że niedawno na kanale opublikowałem ranking 12 najzdrowszych warzyw i szpinak zajął w nim 2. miejsce. Oczywiście zachęcam do odszukania tego materiału i jego obejrzenia. Skoro była mowa o warzywach, to teraz 2 słowa poświęcę owocom, a konkretnie owocom suszonym. Spodziewam się, że wiele osób, myśląc o suszonych owocach, ma przed oczami duże ilości cukru. I prawdą jest, że tego typu produkty niestety obfitują w ten składnik. Jest to po prostu związane z tym, że w uproszczeniu owoce suszone to w pewnym stopniu skoncentrowana forma owoców świeżych. W efekcie poza wyższą zawartością cukru, owoce suszone mają też więcej cennych składników, w tym błonnika, a także pierwiastków takich jak potas, wapń, miedź czy żelazo. Przy okazji jako ciekawostkę powiem, że suszone owoce takie jak rodzynki, śliwki i morele zawierają stosunkowo dużo boru, czyli pierwiastka, który korzystnie wpływa na mineralizację kości, podnosi poziom testosteronu u mężczyzn, zwiększa wchłanianie magnezu w jelitach, podnosi poziom witaminy D w organizmie, a także wspomaga pracę stawów. Z tego też względu nie można powiedzieć, że suszone owoce to wyłącznie cukier. Osobiście, gdybym miał zero-jedynkowo sklasyfikować te produkty, to zaliczyłbym je do produktów korzystnych dla zdrowia. Przy czym jednocześnie uważam, że w porównaniu do świeżych owoców są one gorszym wyborem i warto sięgać po nie tylko od czasu do czasu. Do tego zalecam spożywać je w obecności innych produktów, w tym najlepiej orzechów, pestek i nasion, które odznaczają się wysoką zawartością tłuszczu. Ponadto dobrze jest zwrócić uwagę na to, po jakie owoce suszone sięgamy. Mam tu na myśli to, aby wybierać te produkty, które w składzie zawierają wyłącznie owoce suszone. Niestety bardzo często zdarza się tak, że w zakupionej przez nas paczce poza owocami znajdują się też niepożądane dodatki w postaci cukru, dwutlenku siarki, konserwantów, a także oleju palmowego lub oleju słonecznikowego. Czyli wybieramy suszone owoce bez żadnych dodatków. Mówiąc o dużych ilościach cukru, nie sposób nie wspomnieć też o kolejnym produkcie, jakim jest miód. Gdybym miał w uproszczeniu ocenić postrzeganie miodu przez ogół społeczeństwa, to powiedziałbym, że przez niektóre osoby jest on niedoceniany, a przez inne zaś przeceniany. Jeśli chodzi o pozytywną stronę miodu, to oczywiście należy podkreślić, że działa on przeciwbakteryjnie i nawet w pewnym stopniu chroni przed zakażeniem Helicobacter pylori, czyli bakterią odpowiedzialną za pojawienie się wrzodów żołądka. Poza tym przeprowadzone badania wskazują, że spożywanie miodu w umiarkowanych ilościach pozwala złagodzić objawy infekcji górnych dróg oddechowych, a także nasilenie alergicznego nieżytu nosa. Do tego w pewnym stopniu pomaga on zredukować poziom trójglicerydów i lipoprotein o niskiej gęstości odpowiedzialnych za powstawanie zmian miażdżycowych. Jeśli zaś chodzi o obawy związane z obecnością cukru, to dotarłem do badania naukowego z 2020 roku, które udowodniło, że umiarkowane spożywanie miodu nie zwiększa ryzyka zachorowania na cukrzycę u osób zdrowych. Niemniej muszę zaznaczyć, że w przypadku osób z cukrzycą częste sięganie po ten produkt może zaostrzyć przebieg tej choroby i pogorszyć zdrowie metaboliczne. Osobiście uważam, że miód jest produktem prozdrowotnym, który warto mieć w swojej diecie. Przy czym dobrze jest spożywać go w stosunkowo małych ilościach.
Od siebie polecam sięgać przede wszystkim po miody ciemne, typu wrzosowy, gryczany i spadziowy, ponieważ odznaczają się one najwyższą zawartością dobroczynnych polifenoli, które w dużym stopniu odpowiadają za właściwości prozdrowotne miodu. Mam nadzieję, że tym materiałem udało mi się rozwiać kilka wątpliwości dotyczących tego, czy dobrze jest sięgać po produkty, w odniesieniu do których krąży wiele sprzecznych informacji. Z uwagi na to, że tego typu produktów jest o wiele więcej niż dzisiaj podałem, to jeśli uznali Państwo ten materiał za wartościowy, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza. Wówczas przygotuję dla Państwa kolejny odcinek z tej serii. Korzystając zaś ze sposobności, zachęcam jeszcze do obejrzenia filmu, w którym obalam kilka mitów dotyczących zdrowia. Aby się z nimi zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.